Witajcie, ja nazywam się Piotr Łukaszewski, a witamy na kanale Custom Guitar Tones. Jesteśmy w Custom 34 Studio, czyli jak zwykle. Co dzisiaj? Dzisiaj moim zdaniem bardzo ciekawa historia bardzo ciekawego twórcy wzmacniaczy gitarowych, Dave'a Friedmana. Dlaczego ciekawy? Bo jego losy są też moim zdaniem niesamowite. I tak tytułem wstępu trochę Wam o tym opowiem. Dave Friedman pochodzi z Detroit, ale jak to w Detroit jego sława młodego chłopca, który świetnie naprawia wzmacniacze, osiągnęła pewien punkt krytyczny i już Dave poczuł, że w tym mieście nic dobrego go więcej nie spotka. I klasycznie dla Reinholda Bognera i wielu innych udał się do Los Angeles. I tam najpierw pracował w takim butikowym sklepie muzycznym, który oprócz tego, że sprzedawał drogie instrumenty muzyczne, wzmacniacze gitary, to też miał coś w rodzaju takiego zaplecza, gdzie reperowano wzmacniacze. I tam Dave pracował przez jakiś czas, modyfikując już w jakimś tam momencie wzmacniacze gwiazd. Ale nim do tego doszło, w jego ręce trafił słynny wzmacniacz Michaela Soldano SLO 100, który trafił do tego shopu do naprawy. I Dave zauważył pewną modyfikację w tym Soldano, czyli że zobaczył, że to nie jest do końca tak, jak Mike robi te wzmacniacze, taka konstrukcja, tylko lekko zmodyfikowana. I zaczął węszyć. I tak trafił do pana, który się nazywa Egnater. I zresztą znana firma wzmacniaczy butikowych, gitarowych, firma Egnater. Skontaktował się z Egnaterem i z tego kontaktu wynikła długoletnia przyjaźń. Zaczęli rozmawiać o przerabianiu wzmacniaczy, zaczęli rozmawiać o modyfikowaniu znanych konstrukcji. Nawet przez dłuższy czas Dave współpracował z Egnaterem przy konstrukcjach Egnatera i stał się taką szeptaną lokalną gwiazdą. Do tego stopnia, że i Edward Van Halen, i Jerry Cantrell, i Steve Stevens przychodzili do młodego Dave'a pracującego w sklepie, nie tyle na konsultacje z budowy wzmacniaczy, co na po prostu modyfikowanie własnych konstrukcji. Były to na ogół modyfikowania z Marshalla Plexi, ale nie tylko. I tu Dave rozpoczyna swoją jakby przygodę, myśląc już o własnej marce wzmacniaczy. Najpierw nazywały się Naked Amps. Pamiętam, jak przez mgłę, że gdzieś mi tam przemknęła ta nazwa. W pewnym momencie były wzmacniacze Marsha. Tak, Marsha. To też był Dave Friedman. I to był mniej więcej rok 2007, co jest moim zdaniem ważne. A modyfikował wzmacniacze już od początku lat 90. I końcówka lat 90. to były właśnie już jakieś mody dla znanych artystów. Także nie trwało to z dnia na dzień, jak widzicie, tylko trochę to trwało. I mamy rok 2007. Marshall, nie wiem czy łagodnie, czy za pomocą prawników, poprosił, żeby Dave nie używał nazwy Marsha przy swoich wzmacniaczach. Po drodze jeszcze, bo też to ważne, Dave pracuje w firmie Budda Amplification, biorąc udział tam w pracach przy wzmacniaczach,
przez moment bardzo dobrej i znanej firmy Budda. No i kiedy dostaje już propozycję nie do odrzucenia, czyli nie może już robić wzmacniaczy pod nazwą Marsha, decyduje się w 2008 roku na własną firmę. I pierwszy wzmacniacz, do dzisiaj moim zdaniem flagowy, to jest wzmacniacz BE100. Całkowicie autorska konstrukcja Dave'a Friedmana. Oczywiście jest to modyfikowany Plexi. Plexi, który z założenia miał przypominać brzmieniowo wzmacniacze Marshalla, których używał Van Halen, z opcją Variac. Pewnie wiecie, o co chodzi. Variac to było urządzenie, które mogło podwyższyć lub obniżyć napięcie sieci. Co za tym idzie, można było wzmacniacz wprowadzić w stan przesterowania, zawyżając napięcie, i niedosterowania, zaniżając napięcie. I Van Halen akurat eksperymentując z tym urządzeniem nie zaniżał napięcie, co powodowało, że wzmacniacz pracował w ekstremalnych dla siebie warunkach, ponieważ próbował nadrobić spadek napięcia, dodając większej saturacji, większego gainu. I to jest właśnie klucz na start dla Dave'a Friedmana. Powstaje wzmacniacz BE100 piękna konstrukcja zresztą. Z kanałem czystym dość opieszale Dave traktuje kanał czysty, bo kanał czysty ma tylko głośność, regulację góry i dołu i jeden przełącznik bright, czyli jakby cięcia góry. Nic więcej. Chociaż wiele osób uważa, że jest to najlepiej brzmiący czysty kanał w tego typu konstrukcji, czyli typu Plexi, od lat. Czyli kanał czysty, można nawet powiedzieć trochę strzelająco brutalny, ale świetnie reagujący na kostki typu overdrive, na kostki typu distortion, fuzz i tak dalej. Więc ten kanał też przeszedł do historii, ale nie w takim stopniu jak kanał przesterowany. I dlaczego powiedziałem dwukanałowy wzmacniacz? Bo mamy kanał czysty i kanał przesterowany. Przy czym na początku, na specjalne zamówienie, można było zamówić opcję HBE100, czyli z dodatkowym switchem na tak zwane dopalenie jeszcze kanału przesterowanego. I bazowo, ponieważ bazowo jest to konstrukcja Plexi z dołożoną jedną lampą, czyli on ma 4 lampy L84 w końcówce mocy i 4 lampy 12X7 w preampie. Plexi ma 3 lampy w preampie, więc modyfikacja Dave'a polegała na dołożeniu jednej lampy. Na ogół wszystkie firmy do tego momentu, które dokładały 1 stopień wzmocnienia więcej, dokładały ostatni stopień wzmocnienia przed końcówką mocy, uzyskując soundy typu na przykład Bogner poszedł tą drogą. Friedman zrobił co innego. Zrobił stopień wzmocnienia przed całym wzmacniaczem, czyli najpierw wchodzimy w nowo dodany mod, a potem już dalej idziemy niemalże, są drobne różnice, w schemat Plexi, Marshalla Super Lead Plexi. No i tu zaczyna się już historia, bo może Van Halen nie grał na Friedmanach, ale Steve Stevens, Jerry Cantrell natychmiast się pojawił i rozpoczęła się długoletnia współpraca tych panów. Zespół The Cult, zespół Perfect Cycle. Naprawdę tych użytkowników, Richie Sambora, tych użytkowników można było wymieniać, programu by nie starczyło. I wzmacniacz przeszedł, ta konstrukcja przeszła do historii. Potem pojawiło się jeszcze wiele innych odsłon różnych modeli wzmacniaczy Dave'a Friedmana, ale ten moim zdaniem jest wzmacniaczem flagowym, podstawowym i najważniejszym. Zaraz Wam to pokażę, co charakteryzuje jakby ten wzmacniacz. Bardzo dobry, mimo dużego przesterowania, bardzo dobre czytanie gitar i gitarzystów, bo to jest zestaw naczyń połączonych. Czyli ściszanie gałki volume w gitarze powoduje idealne wyczyszczanie brzmienia. I praktycznie na jednym kanale wzmacniacza możemy uzyskać bardzo dużo odsłon brzmieniowych.
I myślę, że to jest ten moment, kiedy Wam to pokażę. Barwa podstawowa kanału przesterowanego. Ustawiłem go na potrzeby naszego odcinka tak powiedzmy w dość uniwersalny sposób, czyli przesteru jest tyle, że można grać dobre rockowe podkłady, tyle, że można grać sola, może nie takie bardzo lejące, ale takie bardzo dynamiczne typu, nie wiem, AC/DC czy Guns N' Roses. I można też cofnąć się od tej barwy do powiedzmy tam 10% i wtedy mamy barwy niemalże czyste. Podstawowo gałka Volume na max. Humbucker, rewelacja w ogóle, rewelacja. Dokładnie to, co chciałbym usłyszeć od takiego brzmienia, nie? W tym brzmieniu. Ziarno bardzo dobre, słychać plexi, ale słychać też środek, którego bazowo wzmacniacze Marshalla z końcówki lat 60. nie miały. Bardzo dobry dół. U Marshalli było to różnie. No Marshalle też jako dziewicze konstrukcje miały dosyć powiedzmy spontanicznie umowną regulację barwy. Czyli właściwie jeżeli chciałeś dołu, to dawałeś bas na max, a jak nie chciałeś dołu, to dawałeś bas na minimum. Tam te pozycje przejściowe praktycznie nie istniały. Oczywiście trochę żartuję, ale mniej więcej tak to wyglądało i podobnie ze środkiem i górą pasma. No Marshalla akurat góry miały zawsze bardzo dużo. Tutaj te gałki naprawdę działają. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Pozostaniemy na przetworniku humbucki. Wyczyszczam brzmienie. Cofam gałkę o 15%. Wyczyszczam brzmienie. Cofam gałkę o kolejne 10%. Ciągle pełne pasmo, a wzmacniacz nie cichnie. I cofam gałeczkę jeszcze o parę procent. I zobaczcie, co się stało. Mam praktycznie czystą barwę na kanale przesterowanym. Nie używałem żadnych dodatkowych urządzeń, tylko ściszyłem gitarę. Bardzo podobnie, a nawet radykalnie usłyszycie tę różnicę, kiedy zmienię przetworniki na single. I zacznę odwrotnie, czyli zacznę od bardzo małego sygnału gitary. Dodaję. 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 I max. I wyciszam. Zmieniam tylko pick-upy. Teraz sami widzicie. Jedno brzmienie wzmacniacza i tylko zmiana przetworników w gitarze i regulacja głośności, czyli stara szkoła.
Muzycy kiedyś nie używali wzmacniaczy wielokanałowych, tylko operowali gałką wolu. Ten wzmacniacz wszystkie te odsłony czyta idealnie, idealnie. Jest kilka takich konstrukcji. Bogner ma taki wzmacniacz, który się nazywa Ecstasy i Helios. To są dwie bardzo, moim zdaniem, i Shiva, przepraszam, trzy bardzo udane konstrukcje Bognera. Friedman ma Dirty Shirley, ma BS100 i jeszcze te autorskie sygnowane modele przez Cantrella. I to są naprawdę znakomite piece, które dokładnie reagują na potencjometr gitary, tak jak mówię, nie? Czyli cała paleta barw z jednego brzmienia wzmacniacza i jednej gitary tak naprawdę. Co ciekawe jeszcze, Dave opracował, zaczął oczywiście od tego modelu, to jest 2008-2009 rok, opracował jeszcze pętlę efektów w główce lampowej. To jest o tyle ciekawe, że dotychczas te pętle, które były stosowane w wzmacniaczach, późniejszych wzmacniaczach Marshalla, typu Master Volume i tak dalej, i innych konstrukcjach późniejszych Fendera, nie do końca zawsze dobrze grały, bo one miały albo symetryzowanie transformatorowe, albo była to pętla aktywna na lampach. Jedne efekty grały doskonale, inne efekty kompletnie nie potrafiły się odnaleźć w tej pętli. Dave wymyślił pętlę sterowaną tranzystorami FET, czyli takimi tranzystorami, które miałyby w praktyce przypominać lampę, ale były oczywiście niskoszumowe, niepodatne na zakłócenia zewnętrzne, o bardzo dobrych parametrach prądowych. I na tych właśnie tranzystorach te modele mają pętlę efektów umieszczoną po sekcji preamp, a przed końcówką mocy. Jest to o tyle istotne, że ten wzmacniacz obsługiwał efekty klasy, nie wiem, Boss delay, czy tam Strymon delay, czy reverb, czy nawet rackowe urządzenia typu Eventide H3000, H8000, niemalże dopasowując się głośnością i oporowo do każdego z tych urządzeń. To była wtedy, mało kto o tym mówi, dość duża rewolucja na rynku. Dzisiaj wiele wzmacniaczy ma już tego typu pętle efektów i tego typu rozwiązania. Friedman moim zdaniem był jednym z pierwszych. Pierwszy prawdopodobnie była firma Mesa Boogie, ale nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. Więc klasyk klasyków. Oczywiście na Custom Guitar Tones na pewno pokażemy Wam profile tego wzmacniacza. I na Tonexa, i na Cortexa, i na Headrasha, i na Kempera, bo w tej chwili są to 4 wiodące firmy, które pozwalają profilować czy tam capture'ować wzmacniacze. Odgraża się ciągle Fender, że już niebawem z urządzeniem Tone Master Pro, więc jak tylko Fender dojdzie do gry, wejdzie w ekipę, to też będziemy to robić. Na pewno przygotujemy soundy kanału czystego w różnych oczywiście odsłonach jego brzmień, no i sporo odsłon kanału przesterowanego w różnej odsłonie voicingów tak zwanych, ponieważ o czym nie wspomniałem, Friedman jest bardzo uniwersalnym wzmacniaczem także z tego powodu, że ma niezależny z tyłu w panelu przełącznik dodawania bądź odejmowania niskich częstotliwości. Ma coś, co się nazywa taki mode C45. Chodzi o zbliżenie do konstrukcji bazowej, czyli do JTM45. Ma trochę przypominać tamtą konstrukcję. On wtedy wycina jedną lampę storu i ma jeszcze coś, co się nazywa właśnie voice. I ten voice to jest albo uwypuklenie środka, albo uwypuklenie niskich i wysokich częstotliwości, czyli dla muzyków grających ekstremalną odmianę metalu. Bardzo uniwersalny wzmacniacz. Na pewno capture'y będą robione z totalną pieczołowitością, jak to zwykle u nas. Bardzo gorąco Was zachęcam do spróbowania. I bardzo dziękuję.